Szanowni widzowie, drogie żbiczki, ale ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony. Powiem wam, że mamy niesamowity zaszczyt oraz przyjemność jednocześnie testować kolejną, najnowszą wersję polskiej modyfikacji do Medievala Potop Total War. W piątek wieczorem, 27, bo wy się mnie często pytacie, która to jest wersja Potopu modyfikacji. Ona jeszcze chyba nawet nie ma żadnej numeracji, bo to jest testowa. Dostaliśmy, więc to jest najnowsza wersja z 27 marca z godziny 16. Jeszcze dwa pliczki mi Żbiczek podrzucił, żeby podmienić, także wersja z 27 marca, tyle mogę wam powiedzieć, bo liczba pytań: Zając, jaka to najnowsza wersja Potopu, jaką testowałeś? No to właśnie jest 27 marca. Mamy do testowania. I to jest ta wersja już po naszych zmianach odnośnie poprzednich testów, co graliśmy, testowaliśmy, tam balanse, różne mechaniczki. Husaria nie dość, że ma lepsze statystyki, bardziej sensowne, to ma przede wszystkim dłuższe kopie, więc animacje grafiki ładniej będzie wyglądało. I jak już mówimy o animacjach grafikach, to jeszcze na samym wstępie, zanim rubacznie zanurkujemy w potopy, Dev Team, który robi tą modyfikację, potrzebuje żbiczków do pomocy, zwłaszcza z tego co pamiętam, to potrzebują ludzi do tworzenia grafik i animacji jednostek na polach bitwy, z tego co pamiętam, także jak ktoś chce, to z chęcią przygarną żbiczków do pomocy przy tworzeniu modyfikacji. Moje drogie żbiczki, szanowni eksperci, drodzy widzowie, proszę Państwa, zaczynamy nową kampanię. Według zaleceń i poleceń potestujemy historyczną kampanię. Dziś 2 tygodnie temu, coś takiego, mieliśmy tą wcześniejszą wersję do testowania i wtedy leciliśmy na kampanii ochocimskiej. To było na streamie. Jak ktoś chce sobie zobaczyć Enzik Rzeczpospolitej wobec tureckiej nawałnicy, to jest na kanale znajomych Chomiczana, tam lądują wszystkie powtórki streamów. My natomiast zaczynamy już nową fabularną kampanię historyczną, która według tutaj widzę zaleceń jest najbardziej oskryptowana, fabułkowana, eventowa. Także mamy rok 1648, więc nasza Rzeczpospolita kończy swój złoty wiek, a wkracza w okres upadku. I my będziemy musieli zrobić wszystko, aby ten okres upadku nigdy nie nadszedł, a spróbujemy przedłużyć złoty wiek naszej Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, zaczynamy nową kampanię. Miało już wystartować, bo jest fajny wprowadzeniowy filmik. Poziomy trudności, zapomniałem go spytać, na jakim powinniśmy grać. Będziemy klikali na średnim, bo często jest tak, że jak są duże zmiany, to potem odnośnie tych jednostek, ekonomii i tak dalej, polecimy na średnim wszystko, bez limitu czasu bitwy. Słabe strony, silni sąsiedzi. Czy ja wiem, czy słabą stroną Rzeczpospolitej byli silni sąsiedzi? Ile razy Moskala po kesku klepaliśmy? Ile razy Turka po kesku klepaliśmy? Rozumiesz? Krzyżaków jak rozbiliśmy, to ile dziesięcioleci mieliśmy spokój z bandytami? Powiem wam tak, Polska była zbyt piękna, Rzeczpospolita w jej naturalnych granicach była zbyt piękna, zbyt silna, żeby jakieś zagraniczne siły mogły ją upaść. Polska upadła przez samą siebie. O, i tym akcentem myślę, że możemy rozpocząć fabułkę. Mam nadzieję, że to nie ma praw autorskich, te soundtracki. Także będę od czasu do czasu dorzucał swoje 3 grosze, żeby się nie przyczepili. Petunia non kotletus von totalem krigus. Jeśli zając z nami, któż przeciwko nam? Ta piękna Rzeczpospolita w naturalnych granicach. Jeszcze tylko zaznaczyć te Prusy królewskie jako wasala. No nie, krzyżaki, kozaki, bandyty. A było tak pięknie. Ja, Jeremi Wiśniowiecki, wojewoda ruski, książę na Lubniach i Wiśniowcu, przysięgam Tobie, Boże w Trójcy Świętej Jedyny, i Tobie, Matko Najświętsza, jako podnosząc tę szablę przeciw hultajstwu, od którego ojczyzna jest pohańbiona, póki jej nie zlożę, póki mi sił i życia stanie, póki hańby owej nie zmyję, każdego nieprzyjaciela do nóg Rzeczpospolitej nie zegnę, Ukrainy nie uspokoję i buntów chłopskich we krwi nie utopię. A jako ten ślub ze szczerego serca czynię, tak mi, Panie Boże, dopomóż. Amen. I niech tak będzie, proszę Państwa, niech tak będzie. Będziemy oczywiście cisnąć fabułkę naszego Jeremiego Wiśniowieckiego. Kampania historyczna 48. Zaczynamy buntami kozackimi, ale to pewnie szybko przejdziemy do inwazji moskalskiej, pewnie potopy szwedzkie się odpalą, a i Imperium Osmańskie pewnie biernie przyglądać się temu burdlowi na kresach Rzeczpospolitej nie będzie.
Gramy w tej najnowszej wersji, zreworkowanej na tych wszystkich jakichś eopach. Witam was, panowie bracia. Uszanowanie. Dobrze, żeście przybyli. Trzeba nam wiele sił, aby ojczyznę ratować. Co za miły Żbiczek, to pewnie jakiś słynny polski patriota. Tak mu dobrze z oczu patrzy, tak ładnie przywitał Żbiczków, jak Zając zawsze wita Żbiczków na odcinkach i na streamach. To jakiś mądry, bardzo patriotyczny polski Żbiczek, nieprawdaż? Najlepsze jest to, że powiedziałem coś podobnego, jak testowaliśmy tam 2 tygodnie temu tą poprzednią wersję i Żbiczek w komentarzach mi się rozpruł, że jak to, że to Radziwiłł, jak ja mogłem. Słyszeliście o ironii? Słyszeliście. Ale przejdźmy, bo strasznie się rozgadałem. Będzie odcinek wprowadzeniowy, bo dużo się rozgadaliśmy i dużo roboczo godzin nam ucieka, także zrobimy z tego po prostu odcinek wprowadzeniowy, a kampania szykuje się długa, spocona i totalnie krigowa, także myślę, że fabułki kontenciku na pewno nam wystarczy. Witaj, wybrałeś kampanię historyczną Rzeczpospolitą Obojga Narodów. W trakcie rozgrywki będziesz zmagać się z trudnościami opartymi na faktycznych wydarzeniach z drugiej połowy XVII wieku. Wojny z sąsiadami, wojny domowe, poważne problemy finansowe, konfederacje i zdrady twoich władznych dowódców nie będą ci obce. Ty, jak będzie jakiś eventowy, lorowy zdrada Radziwiłła, ty, fajnie jakby coś takiego wrzucili. Nie zabraknie jednak też wydarzeń, które wesprą twoje wysiłki na rzecz ratowania Rzeczpospolitej. Pamiętaj, że sukces polega na przechodzeniu od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu. Jeśli mimo klęsk będziesz niestrudzenie nadal walczył, to Rzeczpospolita z pewnością przetrwa ten ciężki dla niej okres. Powodzenia! Sytuacja wyznaniowa. 2 tygodnie temu to my sobie wszystkie prawosławne kościółki od tak poklikali. Teraz to ma być jakoś zmienione, że nie będzie można tak niszczyć prawosławnych kościółków, tylko jakieś tam mają być mechaniki kary, z tego co pamiętam. To bardzo dobrze, bo to niesamowicie ułatwiało zarządzanie tymi kresami Rzeczpospolitej. Większość terytorium korony polskiego i księstwa litewskiego dominuje prawosławie, to większość szlachty oraz najgęściej zaludnione tereny są zdominowane przez katolików. Tu mamy fabułkę historyczną, jak ktoś chce, to może sobie zatrzymać i poczytać. To jest odnośnie tej Unii Brzeskiej i próby zjednoczenia tam pod koroną polską 2 religii wyznań. Szkoda, że to się nie udało, już tak abstrahując, jakbyśmy mogli sobie podywagować historycznie. Szkoda, że się nie udało w żadnym okresie połączyć 2 religii pod polską koroną. To by dużo ułatwiło. Ale najważniejsze dla nas jest to, że cerkiew jako budynek można co prawda bez trudu zniszczyć, ale takie działanie automatycznie pogorszy relacje z Moskwą i kozakami, proszę państwa. O ile z kozakami to średnio nas interesuje, bo już mamy zbuntowanych kozaczynów i jesteśmy w nim w otwartym konflikcie, o tyle chyba inwazję moskiewską możemy opóźnić albo na pewno nie przyspieszyć. Hołd lenny, Rzeczpospolita, Obojga Narodów, elektorat Brandenburgii i Prus. Tak jak kiedyś było. Doskonałe nowinki. Na pewno pozostaną wierni, prawda? Prawda, że pozostaną wiernymi sojusznikami i nie zdradzą, nie będą spiskować, nie będą wykorzystywać chwilowej słabości Rzeczpospolitej, aby wykroić sobie niepodległość, potem kawałki terytorium, a potem krok po kroku wbijać szpilę, aż nasza Rzeczpospolita upadnie? A, nigdy nie można im ufać. Nawet dziś. No dobrze, proszę państwa, mamy naszą Rzeczpospolitą roku 1648. Powstaje kozackie już wykipiało, wysrypiało. Mamy jedną otożoną armię Mikołaja Potockiego, gdzieś w tej Jeremii Wiśniowieckiej się znajduje. Mamy naszą polską fortecę w Kudaku. O proszę bardzo, unikalny budyneczek przygotowany. Bonus do wzrostu populacji minus 20, ale to ma być forteca. Polska twierdza zbudowana w latach 35-37 w celu kontrolowania kozaków zaporowskich. Uwielbiam takie rzeczy, jak są w Medievalu wrzucane. Oczywiście sporo jest w Divine Conquer i innych rozbudowanych modyfikacjach, ale im więcej będą takich smaczków, budyneczków do stawiania, czy już istniejących na mapie, budujący gdzieś lore, fabułkę i odniesienia historyczne, to tym lepiej. No mamy niewielki garnizon, który pewnie długo tu nie wytrzyma. No i jak widzicie, to już jest ten medieval, gdzie to jest ten EOP 4.0, coś takiego, jeżeli się nie mylę. A to narzędzie do modowania medievala, nie? Że teraz te wszystkie, co kiedyś było twierdzami, są jako dodatkowe miasta. W sumie to chyba można łatwo zobaczyć, że duże miasta, te co zawsze były miastami, gdzie tam medieval ma ten limit tam chyba 200 osad na mapę, zawsze. Już jakiś czas temu moderzy znaleźli sposób, jak to obejść i za pomocą tego, że po prostu forty stają się takimi miastami, po prostu miastami, które działają.
Także teraz mamy nawalone prowincji i miast, co ma generalnie swoje dobre strony, ale ma też, że więcej jest do podbijania, ale to dobrze. Więcej fabułki, więcej zarządzania, a chyba każdy lubi w Medievalu ten system ekonomii i rozbudowy. Sensownej ekonomii, w przeciwieństwie do tych nowszych Total Warów. Uwaga, jak siedzicie, to usiądźcie, jak stoicie, to wstańcie, bo mnie naszło takie historyczne spaczenie, historyczny wątek. Sorry, ale odkleja mnie. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że wiem, że szykuje się dobra seria i dobry kontencik. Wyobraźcie sobie, że Jan Kazimierz wysyła Zagłobę z specjalną misją dyplomatyczną do papieża i papież po namowie Zagłoby, rozumiesz, organizuje krucjatę na Sicz Zaporowską. Bum! Mocne, nie? Przepraszam, nie będę. Nie będę już tak, skupiamy się na poważnej fabułce. Właśnie, skupiamy się na poważnej fabułce. Sojusz z Habsburgami, niewiele nam ten sojusz da, to bardziej my jesteśmy dla nich pomocą niż oni dla nas. Wrogowie Hanat Krymski Tatarzy i Hetmanat Kozacki wasal elektor Brandenburgii. Jeżeli tutaj na tej wersji potopu jest jakoś oskryptowane, że Brandenburgia nas zdradza, eventowo, fabułkowo, jakieś armie i tak dalej, i wspierają Hatfu Szweda, to aż sam usiądę. Aż sam usiądę. A, ekonomia jest bardziej zbalansowana. Wiem, że zasłaniam kamerkiem, ale zaufajcie mi, na poprzedniej wersji Polska była obrzydliwie bogata, jakby nie patrzeć. A tutaj faktycznie czuć, że my tutaj ledwo zarabiamy. Mamy nawet na minus. Także jest dobrze. A, no i najważniejsze, to co sam zwracałem jako pierwsze uwagę, że husaria miała dziwne statystyki, w sensie takie, nic nie robiła na polu walki, miała bardzo mały bonus do szarży. Widzę, że teraz jest zwiększony ten bonus do szarży, mniej mają walki z warciu, więc może fajniej będzie się tą husarią szarżować, cofać i tak dalej, nie? No bo wcześniej to ta husaria niewiele robiła i bardziej była jazdą do walki z warciu niż faktycznie taką jazdą uderzeniową, szturmową. Drogie niesamowicie utrzymania takiej husarii. No i zaraz, mam nadzieję, przetestujemy w bitwie jakąś husarię, żeby zobaczyć, czy faktycznie mają dłuższe kopie. Każdy sobie panem w naszej Rzeczpospolitej. Każdy sobie panem w naszej Rzeczpospolitej. Śpieszona Dagoria, jazda pancerna. Jazda pancerna też chyba rebalans dostała, bo aż sam zwracałem też uwagę, że jazda pancerna była gorsza niż jakaś tam pomocnicza jazda wołoska. Co śmiesznie wyglądało. Robimy tak, proszę Państwa, próbujemy ratować armię Mikołaja Potockiego, otoczonej przez hetmana Zaporowskiego, Chmielnickiego oraz Tuchajbeja. Spróbuj się wygnąć z tego okrężenia. Spróbujemy połączyć wasze armie z... Właściwy panie. Ja tu widzę bitwę mostową. Nie, jakbyśmy w pierwszych bitwie mostowej pokonali... Nie. Właściwy królu. Nie robimy bitwy mostowej. Co to, nie ma ci samopalów i szabel przy boku? Ja ci tu chciałem, rozumiesz, ustąpić pola, a jak ty mi mówisz, samopałów i szabel u boku nie macie, dobra. Każdy sobie Do panem ostatniego będziemy bronić przepraw na... W sumie Dnieprze, ej, bo to jest Kijów. No tak, to jest Dniepr i ten Dniepr jest pływalny. O Jezus, ale tych kozaczynów wykipiało, wystrypiało. Spróbujemy część armii wycofać. Totalnych kresów Rzeczpospolitej na razie nie ma jak bronić, bo pewnie tych armii będzie więcej. I jeszcze na plecach, że tak powiem, mamy rewolty. Trzeba zmniejszyć podatki, gdzie się da, ustabilizować sytuację. Mały kościół prawosławny środkowoamerykański? Środkowoamerykański, no może być środkowoamerykański. My mamy dalekokresowy nasz polski. No dobra, na razie tego niszczyć nie będziemy. No będzie problem z nawracaniem tego wszystkiego. Oj, będzie duży problem. Ja tu powagę Rzeczpospolitej reprezentuję. No powagę Rzeczpospolitej reprezentujesz. Wyślemy Adama Kisiela na rozmowy z Turczynem i jego wasalami tam Mołdawią, Transylwanią, czy co tam się znajduje. Na razie musimy zmniejszać liczbę potencjalnych nieprzyjaciół. O cholipka, ty, znalazłem Janusza Radziwiła z pokaźną armią, jak na polskie warunki. Nie wiem, czy na dobra Rzeczpospolitej nie powinniśmy go puścić w jakiejś samotnej szarży na okopanych kozaków w tych wozach taborowych. Myślę, że taka szarża byłaby spoko. Ty posiadasz jednostkę unikalną dla regionów litewskich, Petychorcy. Petychorcy to jazda litewska niewystępująca w wojsku koronnym, stanowiąca ekwiwalent dla jazdy kozackiej. Żołnierze byli uzbrojeni w kopie, szable, czasami łuki, a także broń palną. Używali okrągłych tarcz zwanymi kałkanami.
Oj, zarządzanie tą Rzeczpospolitą w jej dobie kryzysu to będzie ciężka sprawa. Proszę Państwa, robimy tak, na razie wszystkich kapłanów, bo ich całkiem sporo mamy, będziemy taką hordą chodzić i spróbujemy powoli nawracać. Zaczniemy od Lublina, bo wbrew pozorom to jest mało... A nie, to jest... co mi pokazywało? To jest 71%. No to w każdym razie będziemy podążać... na Łuck mieliście się udać, właśnie, będziemy was wysyłać na Łuck, wszystkich naszych kapłanów, żeby po kolei nawracać te prowincje. Przejdziemy teraz do dyplomacji, spróbujemy gdzieś tam jeszcze zarobić na umowach handlowych. O, można przekupywać osady. Ciekawe, za ile taki Psków chciałby się przekupić. Strategicznie ważna forteca. Na razie bardzo hojna. Spróbujmy pozarabiać na handlu. Kapitał nie ma narodowości, a handeli przede wszystkim. Nawet z Moskalami czasami trzeba było handlować. Niby 4000, ale za 4000 to my nawet jednej husarii nie wystawimy, ale śmiesznie, jakby za te 4000 rekrutujemy husarię i potem za X tur ten oddział husarii, za te moskiewskie szekle wjeżdża do Moskwy. Coś wspaniałego. Должен вам сказать, что нас это не устраивает. Co ty mi gadasz, bandyto jeden? Szekle wyskakuj. 4000 to za dużo? Dobra, to w następnej turze z nimi pohandlujemy, bo już spalone. Lecimy do kolejnych. Z tymi mamy wszystkie prawa handlowe. Jeszcze możemy informacje o mapie sprzedać. No i git. In Ordnung. Za 500 szekli sprzedane. Tak, wiem, Prusakom sprzedajemy. Sprzedajemy informacje o mapie, ale tak to jest. O, proszę bardzo, tego. Fajnie widać, że Kołobrzeg, jako te takie miasteczka na Pomorzu, były okupowane przez Szwecję. I tak faktycznie mamy Kołobrzeg wcięty w posiadłość Brandenburgii na Pomorzu Szczecińskim. Fajnie to wygląda. Tu mamy szanowną My Lady Annę Katarzynę Wazównę. Niechże Bóg wać pana prowadzi. Ją pewnie zaraz jakiś księciunio porwie, także z nią chyba nie ma co biegać na dyplomację. Nasi dyplomaci ruszają gdzieś tam do Italii i pozostałych prowincji. Zrobimy teraz, przeorganizujemy troszeczkę armię, bo mamy dużo gdzieś tam jednostek porozrzuconych po miastach. Na tej modyfikacji nie ma chyba generalnie żadnej mechaniki na darmowe garnizonowanie. Floty chyba możemy całkiem wypierdzielić. Ja wiem, że tam Władysław IV Waza chciał floty, budował, tam było podpisane w tych artykułach jego henrykowskich. Artykułach henrykowskich? Chyba tak. Weź to wywal, przeoszczędzimy troszeczkę. Samo zatopienie polskiej floty. A nie, są darmowe garnizony. W sensie widzę, że Warszawa ma 3 darmowe, bo zarządca też jest darmowy, a ci już nie mają. No i gdzieś tam jakieś wysokotierowe budynki kilka podrzucą darmowych. Generalnie każde miasto ma zarządcę. Lubię takie rzeczy. Ale tak czy siak musimy gdzieś tam te armie porozrzucać sensowniej po granicach Rzeczpospolitej. Na pewno z Lublina wyciągniemy, bo tu stacjonuje król. Chyba z bardziej... Chciałem powiedzieć, chyba najbardziej optymalną naszą armią, jaką posiadamy, co nie brzmi za dobrze. Sobie panem w naszej Rzeczpospolitej. Knieży koronni, zostaw tutaj cokolwiek na garnizon. Wasza miłość. Co mój hetman chce? O właśnie, co twój hetman? Dobra, i król od razu bierze udział z Lublina, wyrusza na wschód. Jutro mamy spokój, mości panowie. Ja wam to mówię. Co mój A, hetman najważniejsze, ty, my musimy najważniejszą rzecz sprawdzić. Daj mi jednego generała, weź nim wyjdź. Jezus, ja tutaj rozporządzam armiami 150 za wieżyczkę. Tutaj ekonomia jest troszeczkę bardziej taka, że dużo zarabiasz, ale dużo wydajesz, więc 150 wydaje się chyba optymalnie. Będziemy testować. Poza tym większość kraju i tak mamy owieżyczkowana, poza tutaj bagnami Białorusi. No, większość mamy owieżyczkowane, czyli nie będziemy mieli gdzie wieżyczkować. Plan jest taki, skoro to jest skryptowa, fabułkowa kampania i będziemy też walczyć normalnie z dużą liczbą oponentów, zrobimy tak, że w Krakowie powiedzmy będzie na region południowy, tutaj Małopolski, jakiś garnizon stał. Jak ostatnio testowaliśmy, to Turcja, jak będzie walczyć, to tutaj przez te Karpaty będzie przechodzić. Nie wiem, jak silnie będzie wyglądała inwazja, nie wiem, Szwecji albo z Rada Brandenburgii. W Gdańsku zmontujemy jakieś większe siły. A powiedzmy armię, która gdzieś tu będzie stacjonować, głównie z garnizonowanych tych jednostek. W sensie milicji miejskiej, nie? Więc to nie będzie wybitne, ale gdzieś tam będzie w mieście się bronić i robić statystyki. Ze śmiercią jeno ludzi swadza. A reszta tych prowincji... Litwa będzie najgorsza do obrony, w sensie, bo tu będą Szwedy, rozumiesz, tu będą Moskale uderzać, a te prowincje nie dość, że takie średnio rozbudowane, to jeszcze się buntują, tu jeszcze Radziwiły siedzą. Miłościwy królu. Szczerze, to ja po prostu Radziwiłłowi chyba zabierzemy armię Co mój hetman chce? i go gdzieś wyślemy do jakiegoś miasteczka i niech siedzi bandyta jeden. Bo ty co masz jako garnizon? Znaczy jak gwardię generalską. To jest husaria, wszyscy nasi generałowie posiadają husarię. Miłościwy królu. Chyba wszyscy nasi generowie będą posiadać husarię. Miłościwy królu. Wejdź sobie na razie do Mynska i siedź tu jako zarządca.
Wasza miłość. Twoja armia uda się na południe, jak najszybciej do Jeremiego Wiśniowieckiego. Sługi gotowe. Wszyscy z godziny na godzinę oczekują rozkazu wymarszu. Wszyscy z godziny na godzinę oczekują rozkazu wymarszu, proszę państwa. Sytuacja tej naszej Rzeczpospolitej to jest jakiś dramat. Pójdę bodaj bym pękł. To jest jakiś dramat. Nie wiem, jak my to ogarniemy. Wszyscy z godziny Trabanci na godzinę polscy, oczekują pierwotnie w rozkazu XIV-XVI wieku uzbrojeni w halabardy, żołnierze najemni przeznaczeni do szturmów miast i twierdz czasem stali się rodzajem gwardii honorowej, przekształconej w gwardyjskie oddziały liniowe. Oprócz dworów królewskich zatrudniani też na dworach możnowładców. Trabanci polscy. Zostaniecie jako garnizon w Połocku, a tutaj oddziały, powiedzmy, antymoskiewskie grupujemy w sumie jedynej sensownej twierdzy, czyli Smoleńsku. Nie grzesznemu daj niej wota moje spełnić, lub śmierć chwalebną znaleźć. Ostatnio jak testowaliśmy tą modyfikację, to niesamowicie fajnym pomysłem sprawdził się ten, żeby szanownego pana jego mościa Longimunusa wrzucić jako asasyna na zabójcę na polskie ziemie. Jeszcze te filmiki, jak on będzie likwidował. Dobra, mamy jednego asasyna, wyślemy go na wschód. Pójdę. Wyślemy go na wschód. Dobra, powiem wam tak. Panie, Dobra wiadomość jest taka, że nie spędziłem 3 godzin na manewrowaniu armią, a zła wiadomość jest taka, że nie spędziliśmy 3 godzin na ogarnianiu armii, bo Polska po prostu nie posiada tej armii. Także są plusy i minusy tej sytuacji. I mamy też niewiele szekli w skarbcu, także też niewiele poświęcimy czasu na zarządzanie. Jednego szpiega byśmy wzięli. A teraz pytanie, czy mobilizujemy, rekrutujemy co się da, czy gdzieś tu próbujemy budować polską ekonomię. Bo tu jest dużo fajnych budynków na tej modyfikacji. Patrzcie, raz, dwa, trzy, cztery. 4, rozumiesz, paseczki do zabudowy. Czy Polska żytem stoi? Płodozmian. Bonus do dochodu. Więcej żyta to więcej populacji to więcej podatków. Jeden oddział husarii kosztuje 5000. O, ale możemy te wozy taborowe robić. Ostatnio miałem rozkminialiśmy na streamie, czy wozy taborowe gdzieś tam w połowie XVII wieku na polskie warunki gdzieś tam kozacy faktycznie mogłoby się przydać. I faktycznie kozacy korzystali z tego, ale na takich zachodnich, tych pike and shotowych, zachodnich wojnach to już chyba taki wóz taborowy nie miałby zbyt dużej racji bytu, tak mi się wydaje. Nie wiem, gdzieś tam Francuzi, Hiszpanie korzystali z tego czeskiego wynalazku wozów taborowych. No chyba nie. Nam się to będzie sprawdzać jak najbardziej. Taki wóz taborowy, ile on kosztuje? 700. A to jest fajne do wystawienia na centralnej linii frontu. Po flankach gdzieś tam husaria szarżuje. Jak graliśmy tego, Sarsdom Total War, piękna polska kampania, to właśnie tak robiliśmy. W sensie tam jest... Który to jest XIV wiek tam jest? Coś takiego? W każdym razie no kilka wieków do tyłu i tam też są wozy taborowe. Nie ma husarii, ale jest ciężka polska szlachta, rozumiesz, jako rycerze. I robiliśmy, że wozy taborowe i po flankach szarżowała albo cofała i chowała się za tymi wozami. Piękna sprawa. Kopalnie w Krakowie, nawet sensowny dochód, szybko się zwróci w 3 tury 3,5 tysiąca, więc szybko to zacznie procentować. A czy my mamy gdzieś blisko takie miasto typowo werbunkowe? Organki też myślę, że będą spoko pomysłem, żeby wrzucić do armii. Najbliższe duże miasto, które jest ośrodkiem werbunkowym, to jest, uwaga, polski Lwów. A daj wozy taborowe. Kurde, organki 2800 kosztują. Większość naszego dochodu pójdzie. Dobra, i Lwów docelowo robimy jako miasto wojskowe. Szukamy tutaj jakichś bonusów do armii. O, bank kupiecki. Handeli i więcej tego. Im więcej banków, rozumiesz, bonusów na miasto, tym więcej to się kumuluje procentowo i fajnie będzie, byśmy z handlu zarabiali. Wypasy bydła, kompleks mielerzy. Bonus do zdrowia, ok, to im się nie podoba. Zakład smolny, wrzący olej, to byłoby fajne. Cegiel, o Jezu, ile to jest fajnych budynków, żeby zarabiać. Szkoda, że nie mamy czasu. Punkt werbunku pospolitego ruszenia. O! Dozwolone miejsca darmowe, liczba oddziałów o darmowym utrzymaniu 3. Ej! Mamy budynek garnizonowy, gdzie możemy robić spoko. Dobra. To się robi 4 tury i kosztuje 4000. I my to możemy wszędzie stawiać? Tak, w teorii jak w Gdańsku możemy, olbrzymie miasto. Strasznie dużo budynków.
Strasznie dużo, przydałoby się aż wyszukiwarka, ale to dobrze, to dobrze. Jak od nadmiaru budynków w Mediewalu boli główka, to znaczy, że szykuje się piękna, Wasza miłość. piękna, epicka, totalnie krigowa i przede wszystkim fabułkowa seria. Dobra, proszę Państwa, budżet się nie zgadza, armii nie ma, kozacy w natarciu, czyli jesteśmy w naszej pięknej Rzeczpospolitej. Myślę, że możemy zrobić pierwszego znajomego końca tury. Fajne jest to, że my gdzieś tutaj planujemy, mniej więcej mamy wiedzę historyczną, co może się wydarzyć, a i tak eventy, fabułka, skrypty mogą nas zaskoczyć totalnie. Złapał kozak Tatarzyna, a Tatarzyn zalepszyma. Złapał kozak Tatarzyna. Tuchaj Bey swoją kawalerią. I teraz tak, czy my chcemy bitwę mostową robić? Z Tuchaj Beyem, jego mościem. Czekaj, co? Jak zasadzka? Twoja armia zrobiła zasadzkę na armię tatarską. Wróg nie wie o naszych planach ataku i nie będzie miał czasu na przygotowanie. Jak zasadzka na bitwie mostowej? To tak się da? Czy to nie jest bitwa mostowa? No, ja myślałem, że my tu na moście stanęliśmy. Ej, co się dzieje? Dobra, stoczymy tą bitwę, ale jeżeli to będzie klasyczna bitwa mostowa, to nie wiem, czy się nie wycofamy, no bo to będzie trochę głupie, jak on pośle wszystko przez most, kawalerię. On ma samą kawalerię. No chyba, że będzie stał i będzie próbował strzelać, to wtedy to my będziemy musieli się wycofać. Ej, dobra, to może być ciekawa bitwa. Proszę Państwa, miał być odcinek wprowadzeniowy, to był odcinek wprowadzeniowy, odcinek 0 tak zwany. Myślę, że to jest dobry moment na znajomego Polsatu Jeremi Wiśniowiecki kontra Tuchaj Bey w najnowszej wersji Potop Total War do testowania. Jak najbardziej, myślę, seria pięknie siądzie. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego. Cześć. O cholipka ty, jaką długą ma teraz husaria, ależ to majestatycznie wygląda. Ty, i to faktycznie jest bitwa mostowa w zasadzce. Jak dobrze, że ja tego żbiczkom od razu nie pokazałem. Znajomy Polsatu w najlepszym możliwym momencie. Muszą czekać, a już teraz rozgrywam sobie ta bitwa.